Czy słyszeliście kiedyś black metal bez gitar, jednak pełen wściekłości, furii i ciemnej diabelskości? Jeżeli nie, a jesteście ciekawi, jak może brzmieć taki projekt, to zapraszam do sięgnięcia po Profanum Alternum Eminence of Satanic Imperial Art. Profanum to black metalowa grupa muzyczna założona w 1993 roku w Zielonej Górze. Założycielami byli Gejron, Lord Reyash i Vlad Eisengrim i od 1997 roku są pod skrzydłami Pagan Records. W 1994 roku nagrywają demo The Black Wings of Emperor, w 1996 nagrywają pod skrzydłami Astral Wings pierwszą płytę Flowers of Our Black Misanthropy, zaś w 1997 drugą odmiętą zupełnie stylistycznie płytę pod szyldem już Pagan Records, czyli Profanum Alternum Eminence of Satanic Imperial Art. Album jest bardzo ciekawy, gdyż tak jak wspomniałem, został nagrany bez użycia gitar oraz perkusji. Perkusję zastępuje automat. Jednak na całym albumie czujemy wszechogarniającą atmosferę black metalu. Teksty na płycie poruszają takie tematy jak okultyzm, nihilizm, mizantropia. Wśród inspiracji do nich Gejron wymienia takich myślicieli jak Kant, Nietzsche, Witkiewicz. Zaś muzycznie blisko tutaj do muzyki poważnej Strawińskiego czy Prokofiewa, ale która jest jakby połączona z takimi twórcami awangardy jak Laibach. Ja ich muzykę określiłbym klasyczno-industrialnym black metalem. Muzyka to głównie spokojne tempa, takie około doom metalowe, które wywołują u nas poczucie lęku, samotności, bólu, cierpienia. Czuć również melancholię, gdyż jest osadzona też w symfonicznych brzmieniach. Sporo tutaj syntezatorów, różne organy, dzwony, smyczki, które budują tę niespotykaną, ciemną atmosferę. Wokal jest głównie blackowym krzykiem, ale pasuje to do ich muzyki. Teksty są głównie śpiewane po angielsku, ale czasami słychać również język polski. Produkcja albumu stoi na wysokim poziomie, instrumenty słychać bardzo dobrze, co ułatwia odbiór tej muzyki. Profanum oferują nam sztukę nieszablonową i bardzo ciekawą, co wyróżnia ich spośród kapel grających mroczną sztukę. Co by nie powiedzieć, Profanum zrobili na mnie ogromne wrażenie. Tomasz Krajewski i jego Pagan Records udowodnili po raz kolejny, że mają nosa do wyszukiwania ciekawych, nieszablonowych kapel, czego Profanum jest niezbitym przykładem. Posłuchajmy teraz fragmentów tego bezgitarowego black metalu. Pierwszy utwór zionie pustką i nihilizmem smutnych smyczków, którym towarzyszą pasaże klawiszowe. Nie zabrakło tutaj również melodeklamacji oraz blackowego krzyku. Drugi utwór to marszowe tempo oraz miarowe uderzenia werbla, któremu towarzyszą ciekawe pasaże fortepianu. Czuć w nim atak na najwyższy tron wszechświata. W Raven Singing Over My Closed Eyes mamy prawdziwą mieszankę nastrojów. Od spokojnych zagrywek fortepianowych do wściekłego ataku black metalowego. Ostatni utwór to totalne popadanie w rozpacz i smutek, z którego wyjścia już chyba nie będzie. Zobaczmy teraz okładkę oraz wkładkę. Na okładce mamy na czarnym tle logotyp Profanum, w takiej ramce dość zdobnej, zresztą logo również jest bardzo zdobne. Na środkowej rozkładówce, gdyż tylko jest taka, na czarnym tle partytury nut mamy wymienione teksty do utworów. Na czarnej płycie CD mamy tylko wymienionego wydawcę. Na tylnej stronie pudełka, w tej samej ramce co i na okładce, mamy odwrócony krzyż, po lewej stronie logo Pagan Records, a po prawej numer katalogowy płyty. Oczywiście z 3 szóstkami. Jeżeli jesteś otwarty na ciekawą, nieszablonową muzykę, jeżeli nie obce jest Ci zainteresowanie muzyką klasyczną, ambientem i eksperymentami muzycznymi, myślę, że muzyka Profanum będzie ciekawą alternatywą dla innych zespołów z gatunku. A teraz zapraszam do oglądania kolejnego odcinka. Cześć!